Cześć, witajcie na moim vlogu. Mam na imię Asia i mieszkam w Siedlcach. Zawodowo zajmuję się księgowością, natomiast hobbystycznie dziergam na drutach, trochę na szydełku. Dziergania nauczyłam się już w dzieciństwie, ponieważ moja mama i moja babcia robiły na drutach, babcia robiła też na szydełku. Także podpatrując, jak one to robią, ja też się nauczyłam. Na początku była to zabawa, jak to w dzieciństwie. Natomiast jak już trochę opanowałam te prawe oczka i lewe, nawet lewe, mama pokazała mi, jak zrobić taką zwykłą opaskę na głowę. I to była taka zwykła, prosta opaska, bo to było wzór same oczka prawe, czyli wzór francuski, z tym, że ta opaska była w kolorowe pasy. Ale te pasy jeszcze do tego układały się tak na skos, ponieważ jak się robiło tą opaskę, to z jednej strony się dodawało oczko, a z drugiej się zamykało. Dlatego te pasy wychodziły, jakby były na skos. I to była pierwsza rzecz, jaką udało mi się zrobić na drutach. Jeszcze pamiętam, chodziłam do szkoły podstawowej. Byłam bardzo dumna z tej opaski. Wszędzie ją nosiłam na głowie, jak było już chłodno. Później zaczęłam już robić bardziej skomplikowane rzeczy, czyli kamizelki i sweterki. Ale to już było później. Pamiętam jeszcze z ogólniaka, była taka moda na czapki i szaliki w takich kolorach pomarańczowe też były, ale głównie różowe i zielone, tylko to były takie kolory bardzo różowiaste, taki różowiasty, różowy, różowiasty, zielony, taki jak neony. No i wszystkie dziewczyny kupowały i nosiły takie właśnie szaliki i czapki. No ja oczywiście nie mogłam być tak jak wszyscy. Musiałam mieć swoje. Ponieważ na włóczkę nie za bardzo było mnie stać, bo jeszcze się uczyłam, nie pracowałam. Zresztą to były takie czasy, że nie można było tak jak teraz. Obecnie mamy mnóstwo sklepów do wyboru, mnóstwo włóczek do wyboru. Wtedy tego nie było jeszcze, bo to były lata 90. Więc postanowiłam, że sama sobie zrobię taką czapkę i szalik. I sprułam taki jeden stary sweter, który się nie nadawał do chodzenia, ponieważ po wypraniu był wyprany w zbyt gorącej wodzie, no i się skulił i się już nie nadawał do chodzenia. Więc ja sprułam ten sweter, ale ta włóczka była strasznie taka pogięta, poskręcana. Ja to uprałam tą włóczkę, wysuszyłam tak na prosto, żeby mi się wyprostowała. Niestety ona się nie wyprostowała. Już była tak zniszczona przez to pranie, że się nie wyprostowała. Ale to mi nie przeszkadzało. I tak wydziergałam szalik i czapkę z tej włóczki, przy czym wydziergałam ją na takich... Włóczka była cienka, nie była to gruba włóczka, ale ja wydziergałam ją na grubszych drutach, przez to te oczka były takie większe. I wydziergałam ją wzorem, to był taki wzór patentowy, albo inaczej angielski. Natomiast czapkę, samą czapkę tutaj na czoło, żeby mieć ten otoczek taki, to wydziergałam zwykłym ściegiem oczka prawa, oczka lewa, czyli ściągacz pojedynczy i na cieńszych drutach zrobiłam, żeby to taka otoczka mi wyszła. Natomiast resztę czapki zrobiłam tym ściegiem patentowym. Ale to nie było wszystko, ponieważ jeszcze zrobiłam takie pompony do tej czapki i do szalika. Jeden był do czapki i dwa do szalika. I te pompony były z różnych włóczek, także pompony były kolorowe, natomiast sama czapka i szalik były z koloru czerwonego. No i taka zadowolona zrobiłam sobie taki komplecik, poszłam do szkoły i wszyscy mnie się pytali, gdzie ja kupiłam taki fajny komplet. No niestety byli bardzo zawiedzeni, jak się dowiadywali, że nie mogło tego nigdzie kupić, bo ja sama to zrobiłam. No i wtedy tak sobie uświadomiłam, dobrze umieć robić na drutach. Dobrze w ogóle mieć jakiekolwiek umiejętności, bo można sobie zrobić coś fajnego, coś oryginalnego, gdzie nigdzie nie można tego kupić. Także takie były moje początki. Później, już jak byłam starsza, to już robiłam bardziej skomplikowane projekty, właśnie sweterki, kamizelki, różne tak zwane bezrękawniki. Na szydełku też sporo robiłam, różnych serwet, obrusów. I w pewnym momencie zaczęłam nawet prowadzić bloga. To był blog, bo jeszcze kiedyś nie było vlogów, jeszcze się nie kręciło filmów na YouTube i takich tam rzeczy, tylko prowadziło się blogi. I zaczęłam prowadzić, w 2012 zaczęłam prowadzić tego bloga.
i prowadziłam go do 2015 roku. No i na tym blogu umieszczałam tam swoje wykonane przeze mnie swetry, serwety, obrusy i razem z opisem, więc jak ktoś chciał, to mógł sobie zajrzeć i samemu wykonać dany sweterek czy obrus. No i na potrzeby tego bloga nakręciłam chyba z 6 filmików, które umieściłam na YouTubie. No ale po pewnym czasie zaczęłam mieć problemy ze zdrowiem. Później znalazłam nową pracę, tam nie miałam zbyt dużo czasu, żeby zajmować się tym blogiem i przestałam to prowadzić. To od 2015 roku i w zasadzie nie zaglądałam tam ani na tego bloga, ani na YouTube, nic mnie to nie interesowało. Ale od niedawna zajrzałam, co się tam dzieje i trochę mnie to zdziwiło, co się tam dzieje, ponieważ na przykład na YouTubie od 2015 roku, jak nie umieściłam żadnego filmu związanego z dzierganiem, niczego, ani tam nie zaglądałam, ani nie odpowiadałam na komentarze, a pokazało się mnóstwo tych komentarzy. Nawet mnóstwo subskrybentów, bo ponad 1900 subskrybentów mi przybyło od tego czasu, chociaż nic się na kanale nie działo. I to mi tak dało trochę do myślenia, żeby jednak wrócić do prowadzenia i tego bloga i może zacząć też nagrywać filmiki na YouTubie, ponieważ z tego, co zauważyłam, jest duże zainteresowanie ludzi właśnie tymi umiejętnościami, żeby się nauczyć dziergać na drutach. I też chęć jest dzielenia się tym z innymi, co się zrobiło i jak się to zrobiło. No i bardzo fajnie, że tak jest. Bardzo się cieszę z tego powodu, dlatego ja też postanowiłam nakręcić tego vloga i mam nadzieję, że wytrwam i będę dalej pokazywać, co robię, jak to robię. Chociaż kręcenie tych filmów bardzo trudno mi przychodzi, chociaż to jest pierwszy mój film, ale jednak nie jest to takie proste. Siąść tak przed kamerą i mówić, coś trzeba sklecić tych parę zdań, żeby one jakiś tam sens miały, co nie jest wcale takie proste. Ale mam nadzieję, że będzie szło mi coraz lepiej. Czytając te Wasze komentarze, stwierdziłam, że muszę jednak powiedzieć Wam o tym sweterku, o tym właśnie jednym sweterku, gdzie jest najwięcej komentarzy. To jest seledynowy sweterek, ja go jeszcze mam. On nie jest skomplikowany, bo on jest zwykły ściek, to jest warkocz z 12 oczek i zwykły taki ściek ażurowy też z 12 oczek. Pod spodem będziecie mieli, pod vlogiem będziecie mieli link do opisu, jak to jest zrobione, ten sweterek. I jest sporo komentarzy, ponieważ jak robicie ten wzór ażurowy, to on tam krzywo wychodzi. I się zgadza, ten wzór wychodzi krzywo. Ja nawet jak zaczęłam go robić, nawet sama nie wiedziałam, że on tak krzywo będzie szedł, ale poszedł krzywo. Nawet jak go zszyłam, jak ten sweter zszyłam, to też ten szef mi tutaj krzywo idzie. Krzywo mi wychodzi ten szef, ale nie jest taki bardzo skrzywiony ten sweterek. On jest nawet prosty, bo nie ma tutaj żadnych ściągaczy, ani nic, więc prosto jest robiony. No ale trochę wychodzi krzywo, ale według mnie to nie jest jego wadą, wręcz przeciwnie, mu to dodaje takiego uroku. Więc możecie zajrzeć na mojego bloga, dam Wam w opisie link, jak zrobić ten sweterek. Oczywiście możecie go zrobić z innej włóczni niż ja robiłam, bo to w tamtych czasach te włóczki akrylowe, było ich w bród, były one bardzo tanie. Ja też nie byłam znowu taka bardzo bogata, żeby kupować inne włóczki. Zresztą tych innych włóczek lepszej jakości jeszcze nie było, tak jak teraz. Teraz jest dużo lepszy wybór tych włóczek. Także możecie sobie zrobić z innej włóczki. Oczywiście przeliczyć. Będziecie musieli przeliczyć sobie oczka, bo może to, co ja tam napisałam, ile wychodzi tych oczek, ile trzeba zrobić, to może z Waszej włóczki czy na Wasze rozmiary być nieodpowiednie przeliczenie, więc trzeba będzie sobie przeliczyć. Ale taki sweterek można sobie zrobić. Zapraszam na mojego bloga. Są bardzo proste w wykonaniu i ciekawie się prezentuje. Kolory też możecie sobie wybrać inne. To jest taki seledynowy, bo tam czytam z komentarzy, to się ludziom bardzo podobał, rzeczywiście zarąbisty kolorek i taki jest. Także zapraszam na mojego bloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobało to, co dzisiaj Wam pokazałam. Nie zanudziłam Was. Jeżeli Wam się spodobało, to możecie dać mi w komentarzu informację o tym.
albo po prostu zostawcie mi kłębek włóczki w komentarzu, też będę bardzo zadowolona z tego, będę szczęśliwa. Bardzo lubię włóczki, więc możecie mi dawać w komentarzu włóczki. Także na dzisiaj to dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia do następnego razu.